materiały napędzane są przez takich ludzi jak Ty. Zostań moim patronem. Lubię odśnieżać samochód. Nie wiem nawet dlaczego, ale jakoś to zajęcie, które jest zmorą większości kierowców, dla mnie jest czymś przyjemnym. Może to dlatego, że zima jest moją ulubioną porą roku, a odśnieżanie auta to tylko zapowiedź ciekawych warunków. Tak czy inaczej, właśnie tak przywitał mnie dzień, w którym miałem wyruszyć w moją podróż w austriackie Alpy. Czekało mnie 600 km lokalnych dróg, co przełożyło się na blisko 10 godzin jazdy. Kierowałem się w stronę północnych Alp Wapiennych, dokładnie rzecz biorąc w Alpy Ennystalskie. Właśnie tam miał znajdować się mój pierwszy cel. This is why we should. Ta noc nie należała do najgorszych w moim życiu. W zasadzie przez większość czasu było mi dosyć ciepło, może nie super wygodnie, ale raczej dosyć ciepło. Chłód obudził mnie dopiero w okolicach godziny 3, ale na szczęście tutaj ratunkiem okazał się termofor z ciepłą wodą. Zagotowałem sobie właśnie 2 takie dzbanuszki, wlałem do termofora, który swoją drogą jeszcze jest ciepły, i to wystarczyło, żeby było naprawdę ciepło. Do tego stopnia, że przespałem swój budzik. Jestem trochę spóźniony, także plan mi się troszeczkę rozsypał, ale no już nie nadgonimy, ale będzie dobrze. Celem dzisiejszego dnia jest góra o nazwie Bosruk. Jeśli się nie mylę, to jest 1992 metry nad poziomem morza. Natomiast na samym wschodzie słońca chciałbym być na Przełęczy, gdzieś tam właśnie w okolicy, z widokiem na sam Bosruk. Czy się uda, to się okaże. No a potem już po wschodzie słońca, jeśli będę czuł się wystarczająco na siłach, to będę po prostu iść na sam szczyt, żeby zobaczyć, jak to tutaj w tych Alpach jest. Ponieważ o tej godzinie chciałem być już tak naprawdę właśnie w rejonach tej Przełęczy, a nie jestem, dlatego postanawiam wykorzystać tą atmosferę takiego bardzo delikatnego, rozproszonego światła i wykonać zdjęcie już teraz, już tutaj. Motyw jest bardzo prosty. Śnieżna droga wiedzie nas w bajkowy krajobraz. Z mgły wyłaniają się góry. Bardzo ładnie to wygląda. Nie jest to pewnie to, co chciałem, ale i tak jest ładne. Pierwsze promienie słońca właśnie w tej chwili smagają już szczyt Bosruka. Szczyt, na który mam zamiar dzisiaj wejść. Czy się uda, zobaczymy. Ściga mnie mgła. Udało się uciec przed mgłą. Dlatego widoki teraz no po prostu powalają. Dzisiejszy plan zakładał wejście na znajdujący się za moimi plecami Bosruk na wysokość 1992 metrów. Natomiast wydaje się to być jednak niewykonalne. Duża pokrywa śnieżna, szlak jest nieprzetarty. Wczorajsze 10 godzin za kółkiem też chyba daje się we znaki, no nie czuję się w pełni na siłach. No i mam pewne też przemyślenia, że
Samego sprzętu fotograficznego mam około 7 kg, statyw, aparat, jeden obiektyw, drugi obiektyw, zapasowe baterie i tak dalej. Filtry, tego jest mniej więcej 6-7 kg. A do tego dochodzi cały osprzęt zimowy, to znaczy raki, czekan, kurtki, rękawiczki, czapki, no i cały osprzęt feratowy, uprząż, ląża, pętle, karabinki. No robi się tego tak dużo, że strasznie trudno jest to po prostu wnieść na samą górę. Będę musiał zastanowić się nad zredukowaniem wagi w przyszłości. No i oczywiście cały czas nieustannie pracować nad kondycją, bo to ona tutaj też odgrywa dużą rolę. Może to tłumaczy, dlaczego porządne zdjęcia krajobrazowe tyle kosztują, bo wymagają po prostu atletycznej kondycji. Jesteśmy na tej przełęczy, na której miałem być 2 godziny temu. Niestety ten mój godzinny poślizg z przestawieniem budzika, a następnie droga, która okazała się być trudniejsza niż mi się wydawało, że będzie, powoduje, że jestem spóźniony. Natomiast nie przeszkadza to tak bardzo, ponieważ widok z tego miejsca jest tak bardzo imponujący, że to nie gra aż tak wielkiej roli, przynajmniej w mojej opinii. Na dodatek słońce jest wystarczająco nisko, żeby wciąż to światło nie było zbyt płaskie, wciąż się tu sporo dzieje, a widok na Bosruk z tej perspektywy jest po prostu oszałamiający. Jego południowe ściany, które opadają w kierunku doliny, no w zasadzie gdyby wyciąć fragment tego obrazka, to można mieć wrażenie, że są to Himalaje lub inne po prostu 7 czy 8 tysięczniki. Dlatego decyduję się mimo wszystko robić zdjęcie. Będzie to właśnie zbliżenie mające za zadanie skupić się tylko i wyłącznie na tym najważniejszym fragmencie Bosruka, na tych najbardziej pionowych urwiskach, iglicach, nawisach śnieżnych i tym podobnych. Po prostu chcę taki jak najbardziej surowy fragment gór na tym zdjęciu. Jeśli chodzi o same parametry, nie będzie tutaj nic skomplikowanego. Ogniskowa 25, przesłona 8. Czasy w tej chwili to będzie 1/1600 na sekundy, czyli statyw jest w tej chwili kompletnie zbędny. No natomiast skoro już go tutaj mam, to jak najbardziej go użyję. No i fotografujemy. Myślę, że pora się zbierać. Na tej przełęczy strasznie wieje, a fotografowanie w dużej mierze to stanie w miejscu, więc jest mi już dosyć zimno. Przepiękne miejsce, przepiękny widok. Mam nadzieję jeszcze kiedyś tu wrócić, gdy będę bardziej przygotowany, a wówczas może uda się wejść na szczyt. Tymczasem lecę.